Halo? Halo, Szpalin? Głośniej, bo tu katiusze nawalają. Że co? Że do świąt? Ale święta wielkanocne już były. Mamy 45. W 45 święta wielkanocne wypadały 1-2 kwietnia, a jest 6. Ale że do tych świąt miałem Berlin zdobyć. A, no to my już prawie. Podchodzimy pod Berlin. Że za wolno. Że skończę szukając polskich oficerów w Mandżurii. Halo? Szpalin? Dziwne, rozłączył się. No nic, Szpalin coraz bardziej rozsierdzony, a nam czasu ubywa w naszym Enzigu. Na początku Szpalin był zadowolony, Blitzkrieg w Polsce się udał, a tutaj już zaraz Szpalin będzie coraz bardziej pozbawiony cierpliwości, po naszemu będzie rozsierdzony, czyli musimy się śpieszyć. I to co, ten wstępniaczek, który wymyśliłem, taki śmieszkowy, to faktycznie jakbyśmy mieli do świąt zakończyć Enzig wielkanocnych, to sprawdziłem w kalendarzu i święta wielkanocne w 45 wypadały 1-2 kwietnia. Także no, to jest raczej niemożliwe. Do tych świąt bożonarodzeniowych to raczej za długo. Tam możemy się bawić do Bożego Narodzenia, jak będziemy w grudniu walczyć po stronie niemieckiej. To wtedy tak, a po stronie radzieckiej? Nie wiem, może do 1 maja? Takie święto pracy socjalistyczne? Może tak, może do święta pracy, do 1 maja, czyli mamy miesiąc. Co więcej, w dodatkowych datach sprawdziłem, kiedy się skończyła historycznie operacja w Królewcu, zdobycie Królewca. Bo wtedy ma do nas powrócić Rokosowski. I to jest 9 kwietnia, czyli za 3 dni Rokosowski prawdopodobnie będzie dostępny ze swoją armią i frontem białoruskim, w sensie drugim frontem białoruskim. Także będziemy mieli porządne wsparcie przy ostatecznej bitwie o Berlin. Dzisiaj raczej się skupimy o zajęciu jakichś fajnych pozycji wyjściowych i otoczeniu miasta. Ostatnio zabezpieczaliśmy przejście przez rzekę i nie wszędzie udało się przez Odrę przejść wszystkimi dywizjami. Jak widzicie, im bardziej na południe, tym ciężej i jeszcze mamy pojedyncze dywizje. Ej, ten ma taki potencjał. Jeszcze oczywiście po stronie niemieckiej w grudniu. Tutaj mamy jeszcze jakieś dywizje niemieckie, które się zagubiły na tych wyspach wokół Szczecina, natomiast powiedzmy, że przejścia mamy zabezpieczone i możemy bitwę o wzgórza Zelow mamy wygraną, więc możemy bezpośrednio podchodzić pod Berlin. Jeszcze z jednych ciekawostek na początku odcinka. Faktycznie tu jest Dmitrij Petrenko, czyli z Call of Duty World at War. Ja na początku nie zwróciłem uwagi. As long as he live. Dmitry, the heart of the army will never be broken. Widzicie, mamy postać propagandową, dosłownie jest symbol armii czerwonej, Division Recovery Rate plus 2%, który będzie się fajnie kombił z tym Division Recovery Rate'em. A też sprawdziłem i niestety Stalina nie da się odwołać ze stanowiska. No niestety, to tak wyszło, że advisor nie może być zwolniony. Nie wiem, kto to wymyślił, kompletnie nie mam pojęcia, kto to wymyślił, ale wiem, co Zając wymyślił. Zając wymyślił współpracę z Warpath, spokojnie. Dzisiaj na szybko tylko wspomniałem o współpracy z Warpath, kto chce wziąć udział w współpracy, giveawayu i tak dalej, tych wszystkich progach, albo sobie postrzelać z Katiuszy, bo tam na początku, jak gracie, to pewnie wszyscy Katiusze maksują. To polecam współpracę z Warpath, zalogować się, pobrać z linkacza, a my od razu przechodzimy do Enzigu. Bo dzisiaj musimy się streszczać, bo Szpalin jest niestety niezadowolony. Tu mamy troszeczkę questów, ale większość questów wymaga zajmowania Berlina, żeby zadowolić, tak, dobrze pamiętam, drugi białoruski front, żeby zadowolić Stalina, także troszeczkę tylko odzyskamy za zwycięstwo w Szczecinie, 1%. 1%, dosłownie 1%. Także co, odpauzowujemy Giercynię i zobaczymy, jak nasze dywizje sobie poradzą. Tu musimy po zdobyciu Frankfurtu nad Odrą troszeczkę przelokować nasze dywizje, żeby ta armia czwarta pod dowództwem Wasilija Kurenchina, który zdobywał wzgórza Zelow i musiał niestety zamiast lecieć na Berlin pomagać otworzyć Frankfurt dla armii pierwszej, powiedzmy dla armii pierwszej. Tu kolejny kociołek zrobiliśmy. Ja nie znałem potęgi Armii Czerwonej. Jeszcze dywizja pancerna. Dywizja. Dobrze. Jakiś niszczycieli. Pięknie. Ale ten Enzig w grudniu będzie piękny. Już nie mogę się doczekać, gdy będziemy jedną niemiecką dywizją jakichś volkssturmowych grenadierów, dziadków 80-letnich zatrzymywać całe armie radzieckie na Odrze. Problem będzie, jak sforsują Odrę, to nie mam pojęcia, jak ich zatrzymamy. Ale póki co, 7 kwietnia, coraz bliżej Rokosowskiego, według moich danych wywiadowczych, możemy... Crash the Pols, ale co wy tym Polakom chcecie robić? Tu mamy boosty. Albo możemy wyzwolić w naszych dywizjach, w naszych mobikach radzieckich w Armii Czerwonej. Ja wam troszeczkę zasłaniam, może zrobię tak.
Możemy wyzwolić chęć zemsty, zniszczenia, wojny totalnej, organizacja 2,5% i plus 2 do ataku. Defensywy nie potrzebujemy. Albo możemy wprowadzić subordynację. Nie no, nieposkromiony Totalenkrieg. Dobra, jeden dzień opracowujemy. Podoba mi się, że tutaj każdy dzień, a właściwie każda godzina jest na wagę złota. Pamiętacie jak w tym Enzigu chyba 4-3, który najwięcej płaciliśmy, albo tym ostatnim, gdzie też faktycznie niby był zwykły chojec, ale na tym skali takiej już operacyjnej, gdzie my tam robiliśmy tych spadochroniarzy. Ej, to też był piękny Enzig. Szkoda, że Zając po stabilizowaniu nam sytuacji się poddał. Znaczy nie poddał, no porzuciliśmy serię, ale tam też wtedy faktycznie było czuć każdą godzinę, każdy dzień na wagę złota przy walce o utrzymanie Rzeszy. Mogę wam troszeczkę pomóc, bo tu widzę, że te dywizje niemieckie są gotowe do tego, żeby je spuszować. Te czołgi mogą po prostu lecieć przed siebie. Nie musicie aż tak bardzo rozciągać frontów. Możemy zobaczyć, czy wy dacie radę przejść przez tą rzekę, bo tu już tylko jedna dywizja jakiegoś volkszturmowego batalionu Brandenburgia, te Pickelhauby niemieckie z pierwszej wojny zostały. I co z tym Szczecinem? Bo my musimy zabezpieczyć calutki Szczecin, w tym też te wyspy. Front z Polic połączył się z frontem szczecińskim, świetnie. Tak z ciekawości, czy jest tutaj fabryka benzyny syntetycznej na północ od Polic? Nie ma fabryki benzyny syntetycznej, albo już Rosjanie rozebrali i wywieźli do siebie, a powinna być jebut niewielka fabryka benzyny syntetycznej. Swoją drogą, jak ktoś kiedyś zabłądzi i przypadkiem znajdzie się w okolicach Szczecina, to polecam pozwiedzać ruiny fabryki syntetycznej. Znaczy, to czego Rosjanie z niej nie wywieźli, a to czego alianci nie zbombardowali w nalotach. Ale same ruiny nawet całkiem ciekawe do pozwiedzania i zobaczenia, jaki to był wielki kompleks. I mamy przybicie drugiego, o widzę, że chyba nawet 2 dni wcześniej, drugiego białoruskiego frontu. Aha, bo oni się będą potrzebowali czasu, żeby przybyć. Świetnie, możemy to odpalić 3 dni, no to mniej więcej o czasie powinni się zjawić. Wy tutaj na północy z Świerczewskim możecie nawet sobie odpalić bardziej agresywny push, bo będziecie tutaj raczej większego oporu w Mecklenburgii nie napotkacie. A jak wygląda sytuacja z... Patrz, panie Rybałko! Widzę, że pan Rybałko to bierze przykład z Szczujkowa! I nie może jednej dywizji przez most przepchnąć. No właśnie. To zrobimy tak, bo tu się znowu fronty połączyły. Przydzielimy panu ten południowy odcinek fortu na okolicy Burgu i w ogóle odnosząc się jeszcze do komentarzy, to spodobało mi się, że gdzieś tu walczyliśmy pod jakąś miejscowością i ktoś w komentarzach napisał: ej, to akurat tam, gdzie ja mieszkam. Śmieszne, kiedy walczysz na tak małej skali, że większość miejscowości i większych miasteczek jest rozpisany. Możesz zdać sobie sprawę, że tam przechodziły radzieckie oddziały. Pójdziecie tędy i jak najszybciej dokończycie ten kociołek, żeby niewielkie siły niemieckie nie zatrzymywały dużych naszych. Wystarczająco dużo czasu straciliśmy nad Odrą. I tu w sumie... O, mamy przejście, tak? To skoro mamy przejście, możemy spróbować kręcić kolejny kociołek. Zrób w ten sposób i kolejne niemieckie dywizje otoczymy. Dobra, mamy boosty do armii, to będą kolejne do organizacji i do ataku, jeżeli o to chodzi. Rokosowskiego dalej nie ma. No szkoda, że dużo celi na razie jest pustych, nie wiem, czy to jeszcze nie przez nieskończoną modyfikację, pewnie tak. Dlatego zrobimy na razie te, które coś mają, czyli przesiedlimy Polaków, powiedzmy, że przesiedlimy Polaków, dostaniemy kory na Pomorze, bo tu mamy state'y okupowane, a tu mamy kory, nie? No, tu mamy kory. Kraj warty, rdzennie radzieckie obszary. I tu moglibyśmy również zrobić kociołek, gdyby powiedzmy ta dywizja z naszymi dywizjami tutaj, które jadą pod Mulrozę, Katiusze, nasze dywizje czołgów ciężkich wzdłuż linii kolejowych się spotkały. To jest supply hubik po tej stronie. Tu jest dopiero kolejny supply hub wzdłuż rzeki. No dobra, ale to są już powiedzmy kierunki pomocnicze. Główny atak, de facto mamy dosłownie otwartą drogę do Berlina. Tylko musimy... Właśnie, dywizje się przerotowały się dywizje, świetnie. No to panowie, wy tu macie... A, nie dostaliście rozkazu ataku. Nawet powiemy, że zrobimy wam w ten sposób. Ewentualnie będziemy koordynować wasze działania. Wy też możecie po zdobyciu wzgórza Zelow lecieć na pełnej. Czy my wyczyściliśmy te wyspy wokół Szczecina? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że oni walczą do samego końca. Pusta miejscowość. Proszę zająć tą pustą miejscowość. A, ta pusta miejscowość jest zajęta. Świetnie. Dobrze, ale te dywizje jeżdżą. Ależ te dywizje jeżdżą i mamy zwycięstwo w Szczecinie.
O 1% zadowolimy i uspokoimy rozsierdzenie Stalina. Prawie to jest tak, jakbyś grał na początku Hojca i paranoję Stalina czystką karmił. No dobra, i teraz wszystkie questy wymagają... Praktycznie wszystkie questy wymagają zajęcia jakichś tam dzielnic w samym Berlinie. I zaraz zaczniemy dostawać debuffy do armii. -5 organizacji jeszcze tak nie boli, ale... Już 12 będzie boleć. -25, 1/4 organizacji mniej. Trzeba jak najwięcej dywizji niemieckich zmiażdżyć, żeby nie ufortyfikowali się w mieście. O, i wy przeszliście przez tą rzekę, ściągnęliście większe siły niemieckie. Nawet możecie zrobić coś takiego. No to zrobimy coś takiego. Oj, dużo tych oddziałów niemieckich jedzie. Zrobimy coś takiego, o, w ten sposób. I są. O, Jezu, co ty gadasz? Kolejne 100 dywizji, z Królewca przyjechało. I jacie. Kolejne 100 dywizji. Drugi front białoruski. Wow. Wow. Mamy odblokowanego Rokosowskiego. Mamy Rokosowskiego, dobra, będzie co klikać. Będzie co klikać, możemy rozpocząć bezpośredni atak na Berlin. Jest Konstanty Rokosowski, ale jakiś taki młody. No widać, że as pancerny. Dobrze, dobrze. Dostaliśmy też jakichś generałów nowych. Tutaj widzę, fajna armia pancerna się szykuje. Musimy niestety ich podzielić dobrze. Konstantin Korotojew, Dimitri. Graficzki ładne, trzeba przyznać. Nie mamy asów pancernych już, tak? Bo wszystkie asy pancerne na froncie. Weźmiemy po prostu najlepszego. Macie pozycję startową w Poznaniu, to zanim troszeczkę dojedziecie, to jest kawał mapy do przejechania, wbrew pozorom. Zanim pojedziecie na przód naszej linii frontowej, to troszeczkę czasu zajmie, ale docelowo macie się znaleźć na samej naszej szpicy, tym drugim frontem białoruskim. Jeszcze, żeby się trzymać lore i fabułki, nazwiemy to drugi front białoruski. Pięknie. Fabułka, lore historyczna tego. Ci do Warty wpadli. To jest. A, bo w ogóle akweny morskie to jest jako regiony ciekawe. A to już od strony technicznej. Że akweny morskie, jak nam wpadły dywizje, to pokazuje, że jesteśmy na innym obszarze. Dostaliśmy również krótki event odnośnie tego, że faktycznie opór niemiecki w Królewcu był zaskakująco duży. I Rokosowskiemu jego armii zeszło się dłużej na zdobywanie tego miasta. Czy to troszeczkę uspokoiło Szpalina? Nie, jeszcze Szpalin dalej jest rozsierdzony coraz bardziej. To może jak mu powiemy, że zmontowaliśmy kolejny kociołek w okolicach... O, Königsberg has fallen, świetnie. Więcej Sowietów w okolicach Berlina. I możemy sfokusować, a właściwie dać zaszczytne stanowisko Rokosowskiemu, który będzie zdobywał Berlin. Nie zrobimy historycznie Żukowowi. Bo to w sumie też było, że Żukow specjalnie był tam popychany, żeby to on zajął Berlin, a nie Koniew, który miał chyba wtedy lepszą sytuację. Coś takiego było. Nie jestem pewien, możecie mnie poprawić w komentarzach, ale będziemy fokusować Rokosowskiego pod nasze dywizje pancerne. Ty, no jadą tą koleją, przerzucają te dywizje. To będzie jedna, powiedzmy, armia pancerna uderzeniowa i dwie piechoty mobikowej, żeby jeszcze więcej dywizji. Tutaj żadnych wzgórz, pól minowych, ale będziemy pola minowe w grudniu stawiać. Ależ tu będzie minowańska, dobrze, dobrze. Ale tam modyfikacja ma potencjał. Ciśnij ta Katiusza. Wy po zajęciu Szczecina i przebiciu się przez Odrę faktycznie możecie się rozlewać. I ja już czuję ból, że jak my w grudniu Niemcami przepuścimy Rosjan przez Odrę, no to wtedy to kolejny punkt oporu to będzie bunkier Adiego, dosłownie. No patrz, to są same równiny, tu już nic nie ma. Zaraz de facto jedną linię frontu można machnąć. Dobra, favor Rokosowski. Supply consumption -10, świetnie, to się przyda. Przy tylu dywizjach, o, pelotkę możecie zmasakrować Katiuszą. Przy tylu dywizjach na wrogim terytorium, no to faktycznie może być problem. Jakieś większe miasteczko niemieckie, nie kojarzę, Cottbus i północny Cottbus i tu robimy kolejny kociołek. No Niemcy nie są w stanie się efektywnie wycofywać. W ogóle Czujkow ma tyle dywizji zmotoryzowanych,
W ogóle my mamy tyle dywizji zmotoryzowanych, zmechanizowanych w porównaniu do Niemiec, którzy w większości mają jakiś tam, no, Volkssturm, ale chodzi o to, że są na piechotę, nie? I oni nie nadążają się wycofywać. Zobaczcie, jakie by zgrupowania niemieckie łapiemy w kociołkach, które przy tych boostach niemieckich do obrony... No zobaczcie, faktycznie oni się fanatycznie broją. Te kociołki nawet bardziej nas opóźniają, niż jakbyśmy musieli puszować ich ręcznie. Bo przy kociołku potrzebujemy więcej dywizji do pilnowania tego kociołka. A po drugie... No Niemcy mają przewagę w powietrzu. Mimo że jest kwiecień 45, 14 kwietnia, to Niemcy mają przewagę w powietrzu. Świetnie. Ich ziemia, ich krew. Dostajemy posłuszeństwo i dostajemy bonus na całe zgrupowanie armii niemieckiej, z jaką walczymy. Przyznam, że tutaj Niemcy są podzielone na ten obszar obrony Berlina i na zachodnie dowództwo, które walczy z aliantami. O, dobrze. Puszować. Podchodzimy pod przedmieścia Berlina, jakieś małe wioski. To już w zasięgu naszej sowieckiej rąsi. Mam nadzieję tylko, że bot wyjątkowo będzie bronił w końcu tej stolicy. O nie, Roosevelt is dead. No historycznie. Historycznie zastąpi go oczywiście, chciałem powiedzieć, Trump. No prawie. Truman go zastąpi. No dobra, nie doczekał się końca wojny. Aliantami będzie można, jak tu będą gotowi, będzie można zrobić sobie challenge, żeby zakończyć wojnę do czasu, aż Roosevelt żyje. Patrzcie, też zrobili kociołek. No, ale wracając do tematu, mam nadzieję, że czeka nas zawzięta walka o Berlin, bo my tak trochę za dużo tych Niemców chyba w kociołkach łapiemy? Może Adi dostanie jakieś respiony Volkssturmy na szybko powołane z miasta? Też tak może być? Doktrynka? O, doktrynka, dobrze. Organizacja, okopanie się, organizacja tanki, daj organizację dla tanków, dziękuję. I ja wam zasłaniam, ale skończyły nam się niedobory zaopatrzeniowe. Nasze linie zaopatrzeniowe zostały odnowione, nie mamy już tego debuffu za zbyt rozciągniętą, nieprzygotowaną infrastrukturę zaopatrzeniową. Przy okazji zrobiliśmy ten cel i możemy kolejne boosty do dywizji pancernych odpalić i będziemy able to demoralize and demand Berlin surrender via decision. O proszę. Na razie to ja bym chciał mieć w końcu dostęp do bombienia i bezpośredniego ostrzeliwania dzielnic w Berlinie. Rokosowski ze swoim frontem białoruskim jest na miejscu, także robimy kolejną relokację dywizji, zabieramy stąd Żukowa. Zostaje tu sam Rokosowski, z tym, że Świerczewski dołączył do Rokosowskiego, chce, żeby Polacy bezpośrednio szli na Berlin, żeby mogli pomścić kampanię wrześniową, żeby Polacy mieli główny udział. No, względy polityczne i patriotyczne. Jesteśmy w Związku Radzieckim. Szpalin nie ma nic do gadania. Lekcja ze Stalingradu, 5% movement and soft attack na terenach zurbanizowanych. No i możemy rozpocząć... O, tutaj 5% uspokoimy Stalina. Breifru, ale to już bezpośrednio będzie na tego, nie na 8 dni. To na razie poczekamy, aż będziemy w samym mieście. Operacja berlińska odpalimy, jak będziemy w samym mieście. Jak tam rozsierdzenie Stalina? Stalin jest rozsierdzony. Już jesteśmy po drugiej stronie. Niedobrze, który? 16 kwietnia. Trzeba się śpieszyć, panowie! A ta relokacja troszeczkę nam czasu zajmie. Możemy Rokosowskiego zbustować. Dawaj, agresywny agresor. Ofensywa, organizacja. Recovery rate. Nie możemy, potrzebujemy więcej telefonów. Halo, Szpalin! Więcej telefonów! Potem do Mandżurii pojadę. Dobra, zajmij kolejne miasto. To może ty, jak już tam zaatakowałeś z tej strony. Są dywizje Rokosowskiego. Front ukraiński będzie południe zabezpieczał z Czujkowem. Jest właściwie z Koniewem. Żukow będzie na północy, a Rokosowski idzie do Berlina. Tu nie napotykamy na razie żadnego oporu. Mam nadzieję, że tutaj, w samym mieście, będą się bronić. Bo być może mój geniusz ogólna słabość Rzeszy spowodowała, że większość dywizji niemieckich rozbiliśmy po przekroczeniu Odry. To jest jakaś zagubiona armia. A oni pewnie kociołki domykali. Dobra, mamy lekcję ze Stalingradu i... jesteśmy wystarczająco blisko Berlina, aby nasze działa osiągnęły miasto. To może tak na początek, gdzieś tutaj w okolicach Reichstagu, bunkru malarza. Tylko brałem brandenburskie nie trafić, bo zabytek. Proszę troszeczkę pobombić. I pozwólcie, że wszystkie samoloty
dołączą do armii Rokosowskiego, żeby rozpocząć naloty na Berlin. Podoba mi się, że niektóre niemieckie dywizje też mają te gwiazdki. Spróbuję ich otoczyć, kolejne 2 dywizje zmiażdżymy i tu już są zabudowania kamienice. Nasi żołnierze pewnie już widzą pierwsze budynki samego Berlina. 45 rok, kwiecień, a jeszcze niedawno broniliśmy się desperacko w Stalingradzie. Generalnie to można by zrobić, tak wpadłem teraz na pomysł, mega kampanię tych wszystkich operacji. To co, bo jest Stalingrad, jest Overlord, jest Berlin, jest Afryka będzie, z tego co widziałem. Będzie można tak po kolei poskakać i wszędzie przegrać się Niemcami. Wszędzie przegrać Niemcami. No dobra, daj T3400. Na razie nie mamy co klikać. Oho, niemieckie opelki na szybko się przerzucają. Zajmiesz. Kto tutaj broni? Mointfel, Volkssturmem. T3400. Dobrze, dobrze. Możecie obejść tą niemiecką dywizję? Widzę, że na szybko próbują przerzucać dywizję, żeby jakąkolwiek obronę zrobić. Tu mamy jakieś kolejne przedmieścia od północy zachodzić. Od północy. Polacy dotarli, świetnie. Gdzieś tam Szarik, przypominam, że Szarik daje serduszka swoją łapą w komentarzach. Przypina wam. Dawaj, od północy. Obejść Berlin. Zobaczymy, ile tam dywizji zostało. Także skoro jesteśmy praktycznie na przedmieściach Berlina, rozpoczynamy finalny etap operacji berlińskiej. Organizacja plus 15, supply consumption minus 25, division cover rate plus 6,2. Ciekawe te 0,2. Division attack plus 25%. I troszeczkę uspokoimy rozsierdzenie naszego towarzysza Spalina. Zajmij te prowincje, wszystkie. Proszę, żeby tam było dużo Niemców. Proszę, żeby on dostał jakieś rozpione nawet dywizje. Żeby był legendarny pojedynek. Walka do samego końca. A nawet jeżeli nie będzie legendarnego pojedynku i walki do samego końca, to przypominam, że to jest tylko rozgrzewka. Prawdziwy ending zacznie się w grudniu. Ta seria tutaj sowiecka jest tylko po to, żeby się zaznajomić z modyfikacją, zobaczyć. I dać jeszcze czas twórcom moda, deweloperom na dokończenie. Bo dostaliśmy Berlin News, ale my z racji tego, że nie znamy teutońskiej mowy, my tam cyrylicą się posługujemy. My nie tutejsi. Możemy zażądać poddania się obrońców Berlina. Komisarz Marchow will make a broadcast directly to the citizen. O, zrobimy tego. Przemówienie do obrońców, właściwie do mieszkańców Berlina, zażądając ich natychmiastowej kapitulacji. To powinno mieć efekt na wpływ na wrogie morale. Możemy demoralizować mieszkańców Berlina. Poddajcie się. Kapitulieren? Ja! Aż mi się przypomina te z filmu o Stalingradzie, co tam Ruscy też nawalali przez głośniki Stalingrad, Massengrad, coś takiego. No dobra, możemy to odpalić. We will crush all who dare to resist the will of the Red Army. This is your only warning. Abandon your costs. Abandon your homes. Abandon all hope. Hurrah! Niesamowite, jak twórcy moda podeszli do tego scenariusza z dokładnością historyczną, przenieśli to na realia Hojca 4, który wiemy jaki jest, ale jeszcze faktycznie widać, że z pasją to zrobili. Tu niestety musiałem zakryć zdjęcie, żeby się YouTube nie przyczepił. Ale no co, ura! Podobno, z tego co mówiliście w komentarzach, po stronie niemieckiej jak będziemy grać, to jest więcej takich wstawek z upadku. Także... Ej, a jakby tak zabrać tamtym dywizji... Ty jesteś ich papetem? A nie jesteś. No tak miałem przez chwilę chciwy, sprytny plan, żeby zabrać wszystkie dywizje z zachodniego frontu i skupić się na ruskich, ale widzę, że nie. Wy tylko macie military access. Poddanie się jest niedozwolone. Division Defense Entrenchment plus 5. Okej. No ciekawe. Ciekawie to będzie wyglądało. Co dalej mamy? Wyścig do Berlina. Division Speed, Breakthrough, inicjatywa plus 30%. Inicjatywa plus 30% to dużo. Musimy zająć Berlin przed Amerykańcami. No, wydaje mi się, że jesteśmy bliżej. Dużo bliżej, jeżeli o to chodzi. Widzę, że to jest jakiś region oddzielony rzekami. Weź to zajmij, żeby się właśnie linie frontu nie popsuły. No i oficjalnie jesteśmy na przedmieściach Berlina.
Oficjalnie wchodzimy do samego miasta. Wchodzimy do samego miasta, armia pod dowództwem Rokosowskiego, są polskie dywizje, proszę bardzo, jest polski orzełek, warszawska dywizja piechoty w Berlinie, po tylu latach wojny, od 39. Ale sam Berlin, samo zdobywanie Berlina, nie wiem co tam nas czeka, być może spuszujemy to na autopuszu, bo nic tam nie będzie, a być może czekają tam zastępy fanatycznego Volkssturmu. Dowiemy się tego w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca, no i co, widzimy się w następnym odcinku. Reichstagu, pamiętajcie zabrać swoje flagi, bo coś trzeba będzie powiesić na samym dachu.